Jakie są skutki prawne, gdy Sąd Konstytucyjny państwa członkowskiego podważa kluczowe cechy porządku prawnego Unii? Na tym właśnie koncentruje się sprawa rozstrzygnięta dzisiaj przez Trybunał Sprawiedliwości. Stan faktyczny jest następujący. 14 lipca i 7 października 2021 roku polski Trybunał Konstytucyjny wydał dwa wyroki. Stwierdził w nich, że niektóre postanowienia traktatów, tak jak interpretuje je Trybunał Sprawiedliwości, są niekonstytucyjne. Chodziło między innymi o przepisy wymagające, aby sądy krajowe mogli kontrolować legalność procedur powoływania sędziów, co ma zapewnić niezawisłość sądownictwa oraz skuteczną ochronę prawnej jednostek. W praktyce te dwa wyroki Polskiego Trybunału Konstytucyjnego nakazywały polskim sędziom nie stosować prawa Unii i ignorować wiążący charakter określonych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, wykraczających rzekomo poza przynanie mu kompetencji i naruszających konstytucyjną tożsamość Polski. W obliczu tej sytuacji Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W jej ramach Komisja wskazała również na nieprawidłowości w powołaniu trzech sędziów Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w grudniu 2015 roku oraz jego prezes w grudniu 2016 roku. Nieprawidłowości te miały być tak poważne, że organ ten nie spełniałby już wymogów niezawisłości i bezstronności w rozumieniu prawa Unii. W swoim wyroku Trybunał przyznał rację Komisji i stwierdził, że Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z prawa Unii, w szczególności zasadzie pierwszeństwa tego prawa wobec prawa krajowego. Kluczowym elementem rozumowania jest to, że sądy krajowe nie mogą jednostronnie decydować o zakresie kompetencji Unii. Wyłącznie Trybunał jest właściwy do wydawania w tej kwestii wiążących rozstrzygnięć, ponieważ należy one do konstytucyjnych ram Unii, których ostatecznym gwarantem jest właśnie Trybunał. Mówiąc konkretnie, wyroki z 2021 roku nie są zgodne ze standardem skutecznej ochrony prawnej jednostek, gwarantowanym przez prawo Unii. Uniemożliwiają one bowiem polskim sędziom kontrolowanie legalności powoływania sędziów. Tymczasem ta kontrola jest niezbędna do zapewnienia dostępu do niezawisłego i bezstronnego sądu, ustanowionego uprzednio na mocy ustawy, do czego państwa członkowskie są zobowiązane na mocy traktatów. Ponadto dwa omawiane wyroki Polskiego Trybunału Konstytucyjnego są sprzeczne z fundamentalnymi zasadami porządku prawnego Unii, w tym jego autonomią, pierwszeństwem i skutecznością. Ich poszanowanie jest wymogiem immanentnie związanym z samym istnieniem Unii, jak i wspólnego porządku prawnego. Są one niezbędne dla realizacji celów traktatów, dla zapewnienia równości państw członkowskich oraz dla umożliwienia wzajemnego zaufania między nimi. Jeśli chodzi o skład Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał uznał, że nieprawidłowości związane z powołaniem trzech jego sędziów oraz jego prezes są tak poważne, że mogą wzbudzać u obywateli wątpliwości co do tego, czy organ ten jest wolny od wszelkiej ingerencji politycznej. Z tego powodu nie może on być już uznawany za sąd niezależny i bezstronny w rozumieniu prawa Unii.